Powiem tak, pierwszy raz wyciągam silnik, będę to robił z serwisówką, więc tak jak sobie to fabryka wymyśliła, i przystępuję do pierwszego punktu. A pierwszym punktem jest zlanie oleju. Odłączamy baterię. Wiadomo, że jest to rozrusznik do rozłączenia, alternator mogą dojść do zwarcia. Rozłączamy wydechy. Odkręcamy te śruby. Te tu i te tutaj. Kluczem 1/4 mogę dostać się bez problemu. Ok, udało się wyciągnąć całość. Wystarczy obkręcić. Tu mamy tuleję gumowo-metalową, która zasadniczo jest już zniszczona i wymagałaby wymiany. Jestem ciekaw, czy takie coś dostanę. Jeżeli tak, to będę próbował wymienić. Nie mogę wyciągnąć lewego kolektora, dlatego że mam akcesoryjne mole, które w tym momencie dodatkowo rozkręcam. Wydaje mi się, że prawy i lewy wydech będzie dużo łatwiej ściągnąć, kiedy motocykl stałby na bocznej stopce, ponieważ centralna blokuje i wymaga odkręcania kolejnych elementów. Więc taka rada, ściągamy wydechy na bocznej stopce, dopiero potem używamy centralnej. Ja spróbuję teraz go zrzucić i jeszcze raz wstawić. Poszło składka. Zobaczmy, jak wyglądają wydechy w motocyklu, który stoi w zimnym garażu w zimie, ale zawsze suchym po 60 000 kilometrów. Trzeba to oczyścić, zabezpieczyć. Tak samo tutaj. Być może dam nowe wkładki z tej wełny metalowej. No i możemy kontynuować wyciąganie silnika. Ściągnąć karburatory to przede wszystkim nie narobić większego syfu w gardzielach. Oczyszczać, zanim to się ściągnie, żeby piach nie wpadł. Odchylamy. Rozpinamy system linek, system paliwowy. Nad fabryczny filterek jeszcze jest. Coś wyłapał, więc od razu go czyszczę, bo potem przy składaniu nikt o tym nie będzie pamiętać. Powiem wam, że ten brud, co tu jest, to jest taki już narośnięty kit. Pewnie z rdzy i ze wszystkiego. I gdyby ten filtr był całkowicie zapchany, to nie ma mowy o tym, żeby motocykl jechał. Przy wykręcaniu bardzo to czyścić, muszę szukać lepszej chemii. No i nie do wiary, pod EGR cleanerem po prostu cały się wyczyścił, więc mogę teraz spokojnie aplikować go do środka. Dużo większa moc czyszczenia, tak duża, że mam rękawiczkę do zmiany, ponieważ się rozpuściła nitrylowa. Zaraz się biorę za ściąganie pompy. Pompa jest podciśnieniowa, działa w ten sposób, że jest ta membrana i podciśnienie powoduje ruch. Jest to zawodny element ze względu na membranę, chętnie kupiłbym nową. Niestety kiedyś nie były dostępne. Natomiast naprawa w sytuacji kryzysowej polega na tym, żeby odkręcić pompę, te śruby i tą membranę wyrównać. Najlepiej to się robiło opalarką, po to, żeby ona miała mniejszy skok, bo jak już ta membrana taka będzie mocno wypukła, to ona już się nie odkształca w jedną w drugą stronę. Jak jest płaska, to ładnie sobie pracuje, pompuje paliwko. Dlatego te motocykle często mają problem z rozruchem na rozruszniku, bo podciśnienie jest niskie, pompa nie może przepompować, a jak w baku jest paliwa mniej więcej do wysokości gaźników, to nie zachodzi proces naturalnego spadku. Musi być pełny bak, żeby kranik pryz zadziałał. To prawda, to trzeba mocno dokręcić. Ok, puściło. To są krótce gaźnikowe. Należy poluzować niby tylko górne, ale można luzować obie i wtedy gaźniki wyskoczą troszkę do góry
i zajmiemy się rozpinaniem. To jest rurka do grzania oleju. Przy dogrzania komory pływakowej olejem rozpinamy. O, ok. Czujnik do temperatury tutaj też trzeba go rozpiąć. Ma swoją wtyczkę tutaj. Patrz, jaki old school. Poluzujemy opaski obie i wypinamy te dwie wtyczki. Jedna, druga, kabelki out. Wersja z ssaniem w gaźnikach, nowsza ma ssanie już a to też wyciągamy. Za czas jest to tutaj. Muszę ją uwolnić palcem, po prostu wyciągam na wierzch i tak samo jak w poprzednim przekładam. Myślę, że widzicie w tym momencie, że wyciągam, tak? Gaźniki są moje. Gaźniki od razu idą na razie w stretch. Ewentualnie położę sobie w czystym miejscu, na przykład tutaj, ponieważ one mogą wymagać czyszczenia. Troszkę są zaolejone, motor stał na pri, przelewał. Teraz tak, silnik widać jest brudny, a te elementy tutaj to już fajnie jakby zostały w czystości, także wciskam papier do wydechu, kolektor wydechowych do kolektorów sących i przystępujemy do wyciągania pompy. Ponoć przeszkadza. Chyba nigdy nie odczepiałem pompy za pomocą uchwytu tutaj tego na dwóch śrubach, więc odkręcam dwie śruby i mam nadzieję, że odchylę pompę tak, że przestanie przeszkadzać silnikowi. Luzuję tutaj klamkę, linkę w zasadzie, dzięki czemu tu się pojawi luz. W ogóle mam linkę z WS-ki. Linka z WS-ki charakteryzuje się tym, że tutaj jest skręcona na śrubkę końcówka linki i w momencie, kiedy tu się linka urwie, a najczęściej rwie się gdzieś w tym miejscu, zakładam kolejną linkę, zakładam system i no jestem w domu, tak? Masa jest do rozłączenia. To jest o ta śrubka, o tamta śrubeczka. I ona wygląda rzeczywiście źle, miejsce masy jest lipne. Japończyk mądra bestia. Klucz chodzi pod skosem i tak ma być, bo śruba też jest pod skosem. Można odkręcać masę. Jaki mamy stan? No niby coś to jeszcze miało prawo działać. Ciekawe jaki jest stan. No tam też niby jest w miarę czysto. Niemniej jednak, jeżeli to jest cała masa na silnik, no to trzeba będzie to poprawić. Tu mam drugą taką nakrętkę. Trzyma opaska wszystkie kable, więc też ją wykręcam. Będzie spoko. Wiemy silnika, jak będzie zapięty shifter. Shifter ma kropeczkę w tym miejscu. Ja mam troszeczkę niżej o jeden ząbek, gdyż jestem wysoki. Mam dłuższe nogi niż Japończyk. Teraz mam przerobione troszeczkę. Shifter, śrubę trzeba od shiftera odkręcić całkowicie, bo inaczej nie zejdzie, gdyż tu jest rowek, który po prostu blokuje to wszystko. I myślę, że w tej pozycji można zostawić. Teraz nam zostaje do odkręcenia napęd ósemeczki i lecę z koksem. Przygotujemy specjalny sprzęt, który nie będzie dyskutować. Ok. Spróbuję użyć klucza udorowego. Kto to dokręcił?
Nie nagrałem co prawda samego momentu wyciągnięcia silnika, przepraszam Was za to, natomiast jedyne co jest warte zmianki to to, że pierwszy kruciec od gaźnika musieliśmy ściągnąć. Jedna osoba stała z tej strony, druga z tej, wyciągaliśmy na prawą stronę motocykla. Silnik nie waży dużo, w dwójkę wyciągając nie ma najmniejszego problemu. Położyliśmy go tutaj na miękko. Następnie musiałem przygotować sobie w jakiś sposób silnik tak, żeby mógł odkręcić dół. Okazało się, że fajnie da się go za pomocą desek w garażu postawić. Silnik w XC ma na środku taki garb, więc dlatego deski nie są razem, tylko takie szyny. I w tym momencie on jest tu stabilny. Mogę rozkręcać, bawić się. I tak, przygotowałem sobie na dzisiaj, bo ja robię ratami, nie mam na tyle czasu, chodzę normalnie do pracy. Oczyszczoną skrzynię biegów. Ona już jest czyściutka. Chyba nie do końca. Zaraz poprawię. I zamykam pudełko. Posprawdzam jeszcze raz. No i jutro przyjdę i będę nagrywał wszystko z odkręcenia. Mam jeszcze chwilkę czasu, więc dziś jeszcze odkręcę miskę olejową. Czyli odkręcam po kolei w zasadzie śruby. Tutaj ważna informacja, gdzie były uchwyty blaszane dla wiązki elektrycznej. A później przejdziemy prawdopodobnie do odkręcania już karterów, jeżeli już się uporam z sprzęgłem, ale chciałbym pokazać, że są numery po prostu ponabijane i mam też schemat, w którym śrubek po kolei odkręcać. Jest to niezmiernie istotne, ponieważ aluminium odkształca się i trzeba to zrobić po prostu tak, jak zostało przewidziane, inaczej może coś się trwale odkształcić. W ten sposób szybciej poskładam silnik. Lecimy dalej. Stan miski olejowej. Jest troszeczkę szlamu, przepłuczę i będzie nówka. Czyściutka, znacząco lepiej. Ogólna zasada jest taka przy wyjących skrzyniach, że wyje koło zębate, natomiast szumy powodują łożyska. Odwrotnie, powiedzmy, jakbyśmy to porównywali do kół samochodowych, gdzie wyjące koło to oznacza łożysko. W skrzyni jest na odwrót. Doszedłem do takiego momentu przy rozbieraniu tej skrzyni, tego silnika, że jestem w stanie podglądać już koła zębate. Z tego powodu skrzynia wyje. Do wymiany są w takim razie koła zębate. Łatwiej jest wymienić cały komplet skrzyni. Dlatego będę wymieniał całe wałki, a nie pojedyncze koło. Tutaj mamy przy każdej śrubie oznaczony numer, który mamy po kolei odkręcać. W związku z tym, że ja odkręcam, będę zaczynał od numeru największego, czyli chyba 35 czy coś koło tego, i schodził do jedynki. Bardzo ważne jest, żeby aluminium było odkręcone w odpowiedniej kolejności, żeby się nie wygięło. Żeby dostać się do 28, mam odkręcić rozruszniczek.
Żeby ściągnąć śrubę 24, która znajduje się o tam, trzeba ściągnąć wałek pompy oleju. Po ściągnięciu wałka muszę odkręcić pompę, żeby dostać się do 24. Kiedy już wszystko odkręcisz, okazuje się, że o tam w ciemnościach jest ostatnia śruba z numerem 1. Żeby to wykręcić, to jest na podstawce i na pewnie jakiejś uszczelce, trzeba odkręcić tą dużą śrubę i jest dosyć mocno przykręcona. O, tutaj ten element transportujący olej wchodzi w głębszą część. To jest przykręcona do pokrywy, a nawet jeśli nie, to i tak muszę go wykręcić, żeby podnieść pokrywę. Także podważam i wykręcam. Taka uszczelka była pod spodem tego elementu. Za ten element malutkim śrubokrętem należy przyłożyć siłę i czekać. Ok, cała uszczelka puściła, silikon dookoła. Teraz pozostaje zdemontować. Mam nadzieję, że to jest jakoś zaznaczone, żebym się nie pomylił później, kurwa. Jest, dobrze, jest pin ustalający, to mi się podoba. Popatrzcie, jakie są śruby. Jest wszystko popisane. Miałem wygięte tutaj to oczko, podbiłem młotkiem, teraz jest równe, dlatego że wał był bardzo blisko, także przed następnym jakimś ewentualnym upadkiem mogłoby uderzyć już wał. Tak jest zabezpieczenie z powrotem gotowe. No i przyglądam się skrzyni, bo mam jeszcze chwilkę. Ściągnąłem wałek, odkręcając te śruby. Teraz zostało mi do ściągnięcia ten wałek. Myślałem, że nie schodzą wodziki, że będę musiał rozkręcać cały mechanizm, ale z tego co widzę, to nie ma takiej potrzeby. Tutaj trzyma mnie tylko uszczelka. Ok, uszczelek ściągnięty i wałki wyciągnięte. Udało mi się za pomocą Dremela i nakładki polerującej pięknie zapolerować wszystkie te nierówności. Miałem już obawy, że będę musiał ściągać wałek, ponieważ no nie wierzę, żeby po rdzy taki uszczelniacz mógł pracować. W tym momencie on chodzi na gładko. Powiem Wam, że ostatnio miałem Fiestę, która miała bardzo podobny problem uszczelnia, czyli zjedzony. Dawałem na tokarkę, a można było to załatwić sobie w garażu, ponieważ no tu, że tak powiem, ta powierzchnia jest minimalnie obrobiona papierkiem ściernym o drobnej gradacji, ale to wystarcza, żeby po prostu wyrównać i wypolerować. Także fajnie, mam wałki przygotowane. Na dzisiaj to tyle. Jutro zamierzam to złożyć. Ok, dzisiaj jest finał. Co jest ważne do powiedzenia? Te czapki niedokładnie sobie nagrałem, ale udało mi się odnaleźć, że mają być do środka. Mają tutaj być taki luzik. Pierścienie są po to, żeby ustalić powierzchnię pomiędzy jedną a drugą stroną samego bloku aluminiowego, ale także po to, żeby w odpowiedniej średnicy, szerokości pracowały wałki. Tak samo tutaj, ta sama historia. Też jest pierścień pół w jedną stronę, pół w drugą. I w tym momencie już mogę brać się za składanie. Z tym, że tutaj planuję jeszcze dać silikonu na obrzeżach dookoła, odtłuszczę, po to, żeby nie doszło do jakiegoś, chociaż nie powinno, wycieku, tak? Także powolutku jest przygotowane, oczyszczona powierzchnia, panewki oczyszczone. No one są takie w miarę ładne w dalszym ciągu. Delikatne ślady mają przetarć, ale to jeszcze nie jest ta pierwsza taka zabezpieczająca warstwa, także na tyle 1000 km jest super. Tutaj była jakaś skaza, ale tego nie dotykam. Oczyszczone złożę na olej oczywiście i zobaczymy, co będzie dalej. W tym momencie najważniejsze jest doprowadzić powierzchnię i odtłuścić. Użyję Kurila chyba 3T.
I do tego jeszcze sprawdzić uszczelnienie tego. No jest pewien stresik. Jak to złożę, to już tak musi zostać, także jeszcze raz myślę, czy nic nie pominąłem. Tutaj jest zasmarowane Kurilem, takim nowoczesnym uszczelniaczem do płynną uszczelką, tak? Wykorzystywaną do skrzyń biegów na przykład, także on długo schnie, nie muszę się śpieszyć. No i jest zawsze miękki, tak? No i rzeczywiście miałem skrzynię chyba pół roku z Golfa trójki, która leżała zalana olejem i kropelka nie wciekła, więc spoko. A nawet nie była utwardzona termicznie, bo podejrzewam, że ten klej od temperatury się troszkę utwardza. Tutaj nie smaruję niczym. To są panewki, więc żadnej warstwy dodatkowej tu nie przewiduję. Chodzi tylko o zwykłe uszczelnienie metalu metal. Tutaj mam taką skazę. Nie wiem skąd się wzięła. Wydaje się być stara. I też tu nic nie ciekło. Więc będę to teraz montować. Czapka położona, można by to tak powiedzieć odwrotna. Szczeliny są jednakowe z każdej strony i wydaje mi się, że tyle to dociąga się właśnie już poprzez dokręcanie śrub. Nie ma tu nic, co by odskakiwało, czy coś było tam nie włożone, bo to byłyby dużo większe różnice. Także teraz szukam momentu do kręcenia śrub, bo są dwa rodzaje. Mam nadzieję, że będzie to ładnie opisane. Także biorę sprzęcior, dłoń. Nawet widzę, że jest to tak przygotowane, że przy ostatniej śrubie się zmienia. I tutaj mam tak dokręcać na... Mam teraz ustawione 10 Nm. I lecę z tematem. To jest problem grzechotania sprzęgła. Ten ruch jest niewielki u mnie. Nie wiem, czy też dobrze bym zrobił tak jak inni, że robię to na sztywno, ponieważ trochę głupio jest poprawiać japońskich inżynierów. Dlatego montuję to z powrotem. Tak jak było, ponieważ u mnie nie był ten dźwięk jakoś bardzo dokuczający. Kiedy zakręcam miskę olejową, no i silnik już zacznie jakoś wyglądać. Czekają jeszcze jakieś proste prace takie czyszczące, przy okazji jak to się mówi. Tutaj dorzucę trochę silikonu albo czegoś, żeby to nie latało, żeby po prostu było na sztywno. To jeszcze będzie coś amortyzować może jakiś czas. Pozostałe te gumy jakoś nawet się trzymają, ta jedna gdzieś dostawała najbardziej. No i tyle. Kolejny kawałek, jak będzie coś ciekawego. Te śruby dokręcamy siłą 8 Nm. Kluczyk przykładamy, aż kliknie, powoli kręcąc. Sklejona na pastę Dirko. Mam nadzieję, że uda mi się to założyć. No nie uda mi się, bo za długo trzymałem do góry nogami i zaczęło się odklejać. No.
No, teraz tak. Teraz jest ok. Nie wyobrażam sobie robić to na motocyklu z taką szczelką. Chyba że w ten sposób, że sklejam, czekam aż zasnie i dopiero wtedy. 10 godzin składam ten motocykl. Teraz będzie pierwsze odpalenie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na pewno będzie dym, bo silnik był duży nogami.